Czy to się nie... A nie, jednak się nagrywa. Witajcie wszyscy w pierwszym filmiku na moim kanale. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić bazę kalisteniczną, czyli 3 podstawowe ćwiczenia, jakie oczywiście są pompki, dipy i podciąganie. Chciałbym powiedzieć, dlaczego warto je robić, jak je w ogóle poprawnie wykonywać, ćwiczenia, które Wam pomogą się ich nauczyć, bądź poprawić, żebyście wykonywali je lepiej. No i przedstawić Wam też najczęstsze błędy, jakie ludzie niestety wykonują. Tak więc lecimy! No to może w ogóle zaczniemy, dlaczego warto robić pompki. No po pierwsze, pomogą Ci wzmocnić górną część ciała i zbudować fajną sylwetkę. Po drugie, pracują nie tylko mięśnie klatki, ale też brzuch i plecy, więc zyskasz lepszą postawę i ochronę przed kontuzjami. A po trzecie, nie potrzebujesz żadnego sprzętu, więc to idealne ćwiczenie, gdy chcesz szybko zrobić coś dla formy. No to teraz przyszedł czas na technikę. Dłonie troszeczkę szerzej niż barki, ustawione pod barkami. Spinamy brzuch, pośladki, nogi są wyprostowane, możemy delikatnie je rozstawić dla lepszej stabilności. Opuszczamy ciało, kontrolując pozycję, łokcie trzymamy blisko ciała, następnie schodzimy powolutku, dotykamy klatką do ziemi, wypychamy się i wracamy do pozycji wejściowej. Najczęstsze błędy to niepełny zakres ruchu tutaj w fazie górnej, teraz w fazie dolnej. Łokcie kierowane są do boków, nieprawidłowe ułożenie głowy, przez co mamy niepełny zakres ruchu, brak odpowiednio spiętej sylwetki, tutaj biodra są ułożone zbyt wysoko, teraz odcinek lędźwiowy jest za słabo zaangażowany. Ćwiczenia, które Wam pomogą się nauczyć bądź poprawić, to podpór przodem, negatywna pompka, pompki na kolanach, połowiczne pompki, pompki na podwyższeniu i dostosowujemy pod swoje możliwości. Następne w kolejce dipy. Co one w ogóle dają? No po pierwsze, silnie angażują tricepsy do pracy, dzięki którym Twoje ramiona będą mocne i dobrze wyglądały. Po drugie, pomagają również budować solidną i wyrzeźbioną klatkę piersiową. A po trzecie, poprawiają stabilność barków, a silniejsze i stabilniejsze barki to mniejsze ryzyko kontuzji. No to teraz technika. Nadgarstki trzymamy prosto, jesteśmy wypchnięci na barkach, ściągając łopatki, nogi delikatnie pochylone, żeby spiąć brzuch, staw ramienny zrotowany do zewnątrz. Schodzimy na ściągniętych łopatkach do 90 stopni w łokciach bądź delikatnie niżej. Łokcie trzymamy cały czas blisko ciała. Następnie wypychamy się do góry w kontrolowany sposób, wracając do pozycji wejściowej. Najczęstsze błędy, jakie widziałem, to krzyżowanie nóg z tyłu, robienie tak zwanego banana, niepełny zakres ruchu w fazie dolnej bądź górnej, brak stabilizacji ciała, złe ustawienie barków i łopatek, a tego to nawet nie komentuję. Ćwiczenia, które pomogą się nauczyć bądź poprawić, to szruksy, negatywy w dipach, diamentowe pompeczki, szwedki na poręczach bądź na ławce i dipy z gumą oporową. No i na koniec podciąganie. Jaki ma sens? No po pierwsze, angażuje mięśnie pleców, co daje efekt ładnej, szerokiej sylwetki w kształcie litery V. Po drugie, wzmacnia ręce i uchwyt, co ułatwia codzienne czynności i inne ćwiczenia. A po trzecie, pomaga w stabilizacji kręgosłupa i poprawia ogólną postawę ciała. No i technika. Chwyć drążek troszeczkę szerzej niż barki, ściągnij łopatki, angażując korpus, trzymając nogi delikatnie z przodu, następnie zginaj łokcie, kierując je do przodu, ściągając je do dolnych żeber, przyciągaj ciało w górę, aż broda znajdzie się powyżej drążka. Następnie powoli opuść ciało, kontrolując ruch w dół i wracając do pozycji startowej. Najczęstsze błędy to niestabilna pozycja ciała, puszczający chwyt, który nam utrudnia wykonanie prawidłowego podciągnięcia, niepełny zakres ruchu w fazie dolnej, w fazie górnej. Tutaj pozdrawiam wszystkich crossfitowców. I brak spięcia brzucha i reszty mięśni koru. Ćwiczeniami wzmacniającymi są szruksy, negatywy, podciągnięcia australijskie,
Warto też spróbować na kołach gimnastycznych z rotacją. Ja niestety tutaj miałem tylko gumę. Tutaj tak samo australijskie, tylko że z ziemi. No i podciągnięcia na gumie. No to podsumowując, baza kalisteniczna, czyli pompki, dipy i podciągnięcia, to naprawdę super ćwiczenia, gdzie możemy na nich zbudować naszą początkową siłę, zarysy naszej sylwetki. No i przede wszystkim nie potrzebujemy jakiegoś specjalnego sprzętu. Wystarczy znaleźć jakąś pierwszą lepszą siłkę plenerową, bądź nawet o coś, o co możemy się zawiesić, żeby się popodciągać, żeby porobić dipy, wystarczy nam para krzeseł. No i co, jeżeli filmik był pomocny, to zostaw po sobie ocenkę, daj suba i widzimy się w kolejnych materiałach. Pozdro!